Kupujemy grilla i zdecydowaliśmy się na Webera. No, nie są to najtańsze grille, ale wyprodukowane, tudzież wymyślone w Stanach jakieś 70 lat temu, może nie konkretnie te, ale od 70 lat Weber działa w Stanach. No i w Australii są bardzo popularne. Słuchajcie, Jack Wam opowie o tych grillach, co one tutaj mogą i czemu są takie fajne. Hi Jack, yeah, welcome to Noak w krainie Kangurów, Polish channel, and Jack agreed to tell us something about these grills. So yeah, if you can tell us what it is, why is it so good, and what we can do with this, cool. That would be freaking great. Lovely, cool. So your new Weber Q2800. Okay. They're a convection style barbecue. So anything you can do in your oven, you can do in this as well. You've got your new features like your plus burner here. You've got your new drip tray located at the front instead of the side. Your electronic ignition, little AAA battery. Replace that if it starts going down. But you get a lifetime warranty on those. So if the battery ever were to decay, your wires, just give Weber a call. They'll send it directly to your house. Your new 2800 will have this new burner. So that does all your high heat. It also does all your low and slow. So if you wanted to cook a brisket like you've always wanted, then you can chuck that bad boy in there. Turn that down to about 120 degrees, 110. You've got your new ambient probe location for your technology. So your ambient probe from Weber will simply clip into there, and in that way you can judge it off your phone without actually having to go have a look at a barbecue. Okay. This is your new plus burner. That's what's controlling that main burner through there. And you've also got your main burner there, which is your large outer ring. Yeah, right. So this is the newest type of this Weber Q released last year, I'm assuming. Yes, that's 10 PS. Yeah. So that's the newest Weber Q2200, 2800N plus, and $600. Not that cheapest, but yeah. But it's something the quality is really good. Correct. Your quality is really good, and your back-end service is really good. Yeah. All your parts can come from Weber directly, and they ship it directly to your house. You got your new cabinets as well, so they're made of metal. All right. Yeah, but this is extra. If you need one, you can buy one. Yes. Correct. So you've got a couple of hooks here for utensils. If you had, for example, a wire brush, you can hang that off on the inside, preferably probably there. Close that up, and then that way everything's located in the one spot. Inside, if I take my other accessories out, Weber also do... Yeah, that's the heavy part. That's the heavy part, very heavy. So they do one big full solid hot plate now, in case you want to do smash burger patties, your fried rices and bits and pieces like that. Okay. And then your gas bottle. Gas bottle will hide on the inside, nice and tucked away. Yeah, nice. And that way you won't have to look at it. Cast iron. Big cast iron. Good stuff. Yeah. All right. So this is the middle size of those barbecues. We have got the baby one over here. They still call them baby or not really? Yeah, no, still Baby Q. Still Baby Q. Your 1200N plus, or your N, sorry. So same thing, same features again. Temperature gauge at the front, drip tray at the front. Yeah, that's a good one. All of the grease, all of the fat which goes in, then drips down over here, and you can just That's correct. Super easy to clean out with your. So this is the perfect size for camping, yeah? Perfect size for a camper, depending on the slide out drawer. Okay. So with the new ones, they've obviously made the hood significantly higher for all your roasting. So chicken? Correct. We feed over there? Good. Depending on the size of the chicken, you can still do your beer can chicken. Later on in the year, they'll start releasing more accessories. Alright. And stuff like that. Nice. No witam, przywiozłem barbecue'a do domu. Słuchajcie, no rozpakujmy te baby i zobaczmy co tam mają. Unboxing robimy. Nic nie mówią, żeby noży nie używać, więc dawaj, użyjemy noża. Co mamy w środku? Mamy mnóstwo kartonów.
Wygląda na to, że jest przyzwoicie zabezpieczone. Co mamy? Mamy barbecuera. Termometr. Śrubką trzeba zainstalować samemu. No nie będzie skomplikowane, co? Czy będzie? No myślę, że nie. Rączkę, którą trzeba zainstalować samemu. I co jeszcze? Takie dwie klapy. Jedna klapa i druga klapa. To jest żeliwo. To nie jest blacha, to jest żeliwo. One są dosyć ciężkie. W środku jeszcze mamy dodatkowe rzeczy. Co to jest? W środku wygląda. O, jeszcze góry są dodatkowe. Proszę. Tak wygląda w środku. Książeczka z QR kodem. Czyli ten kod prowadzi mnie na stronę. I co, w środku chyba wszystko ok. Jak to przystało na prawdziwego Polaka, nie będę sprawdzał instrukcji obsługi. Postaram się złożyć. Jeśli coś będzie skomplikowanego, to wtedy będę szukał instrukcji obsługi. No tyle fajnie jest, że tutaj są takie zgłębienia, gdzie można palcem uchwycić, nie ma problemu, żeby to wyjąć. Jedno, drugie. Puszczam, że to jedzie w tą stronę. Co? Na zewnątrz czy tu na wewnątrz? Tak. Jedno. Drugie. Kilku dni deszcz mamy. W końcu pora deszczowa. Styczeń, początek stycznia. W zasadzie przynajmniej powinno padać. Nie zawsze pada, ale jest to tak zwana pora deszczowa. To idzie do przodu. Tacka na puszcz. To przechodzi tutaj. Odkręcone. Ceramiczna część wydaje mi się chodzi w tą stronę, żeby plastikowej rączki nie upaliło. Temperaturka. Mają Celsjusza i mają Fahrenheity. Co jeszcze? Co jest w tym pudle? To jest boku. Chwyty. Rurka do gazu. Jest od razu z grillem. Trzeba jej wykrywać. Nowy typ, prosimy tłumaczyć, że jak mam starą butlę ze starym typem gwintu, będę musiał ją wymienić. Także tak, mam ze starym.
Trzeba je tak zmienić. I niestety, jest różnica czy prawy czy lewy? Wydają tak samo. Niestety przychodzą tutaj. Jeden i drugi. I mamy grilla. Jeszcze fajną rzecz pokazał, że one się mogą chować tutaj. Składasz grilla, składasz je z boku i gdzieś się nie gubię. Więc tak to wygląda. Rozłożony, prawie gotowy do działania, ale jeszcze co trzeba? Bateryjkę zainstalować, żeby można było odpalić teraz. Zapalniczka nie jest potrzebna, to jest ten elektryczny zapłon. Bateryjka. Wcześniej mieli piezo elektryczne, ale wymyślili sobie, że zrobią przelach. Dobra, no mamy grilla złożonego. Złożony, rozłożony. Może szybciej jeszcze tylko jakimś śrubokręt bym musiał znaleźć i dokręcić. No i tyle. Ha! Co to było? Także jedziemy wymienić butlę z gazem. I co? Zresztą mówiłem, że jeśli potrzebny statyw, to można to postawić na ziemi, można to postawić na jakimś stoliku. Jeśli byłby potrzebny statyw, to statyw trzeba chcąc nie chcąc dokupić. Proszę Wam bardzo, mamy grilla Webera za 399 dolarów australijskich. Gwarancja na 5 lat. 400 dolarów za coś takiego, fajny, malutki, wrzucasz do bagażnika i jedziesz na camping, tak? 5 lat gwarancji. No można za pół tej ceny, 200 dolarów, 180, 190 dolarów kupić w Banicie albo w jakimś innym takim sklepie dużego grilla na kółkach włożonego w z powrotem z 12-miesięczną gwarancją i jakość wykonania no nie jest taka fajna. No wzięliśmy go, no zanosiliśmy się z grillem dosyć długo, z takiego grilla, to jest grill gazowy, tak? No, mamy grille na węgiel gazowe i też są takie grille elektryczne. Weber ma grille na węgiel, grille gazowe, grille elektryczne. Ten typ jest najbardziej chyba popularny w Australii, czy w Stanach, na świecie też trudno powiedzieć. Weber od 70 lat, chyba w 1952 roku pierwszego grilla zrobili. Te zaczęli robić tego typu z takim kształtem piłki futbolowej, ale nie polskiej futbolowej, amerykańskiej futbolowej albo australijskiej futbolowej, oni mają te jajowate piłki, to mówią, że grill ma kształt piłki futbolowej. Zaczęli dopiero parę lat temu robić, naprawdę jest bardzo fajny. Podobno bardzo fajny, czyli naprawdę bardzo fajny, to się dopiero okaże. Będziemy grillować. Co będziemy grillować? To w innym filmie zobaczycie. Grillowanko. Grill na stoliku ustawiony. Butla z gazem między starym zaworem. Nowy zabór, sporo gazu było, no ale trzeba było wymienić. Więc co, odkręcamy. Odpalamy. No i co? Grzeje. Mówią, że grilla takiego trzeba zamknąć. Jest 10 minut przynajmniej rozgrzewać, zanim się wrzuci na niego steka. Także da mi to czas na to, żeby wszystko przygotować i niebawem będziemy wrzucać steka na Barbie.